jesteśmy, nadal się turla i tego gonić. Fuck. Czuję się jak człowiek wydarzony. Jest zajebiście, jest ślicznie. Ktoś nas podwiózł do samego skrzyżowania z Lauterbrunnen. Jedna długa prosta. Najpiękniejsze miejsce, w jakim kiedykolwiek byłam. Nie wiem, czy kiedykolwiek zmienię zdanie. Kebab za 70 zł. Na co komu warzywka? Niezłe jest to, że ten gigantyczny wodospad nie spada tak po prostu, tylko w pewnym momencie się zamienia w taką mgiełkę i później znowu jest wodospadem. A my dogorywamy, bo jeszcze mamy pół godziny do naszego kempingu. W Lauterbrunnen nie ma opcji spania na dziko, bo jest to wąski wąwóz, bardzo turystyczny i wszędzie ogrodzony. Wszystko jest tam bardzo drogie i nawet ludzie mieszkający tam robią zakupy w sąsiednim mieście, czyli w Interlaken. Minęliśmy turystyczną część Lauterbrunnen, już się zaczęło pięknie przerzedzać w takie wioskowe klimaty, aż tu nagle z dupy maszyna ze smakołykami. Drogie jak nie wiem. Jedyną tanią opcją noclegu są 2 kempingi chyba. My wybrałyśmy ten dalej od miasta, bo był tańszy, ale też bardziej w takiej wioskowej okolicy. Udało nam się znaleźć nocleg z takim wspaniałym lokatorem. A tam jest kolejny sąsiad, który jest bardzo zazdrosny i co jakiś czas okazuje to werbalnie. Nie dowierzam, że tak piękne miejsca istnieją. Nie czuję tej potęgi, bo po prostu w to nie wierzę. Mam wrażenie, że tu jest green screen albo makieta. I my śpimy na legalu w tym miejscu. I też tutaj mamy jeden wodospad i tutaj zaraz kolejny. Nocleg nas za 2 osoby wyniesie chyba 23 franki za 2 osoby. Według mnie bardzo spoko cena, ale jest to też nasz drugi najdroższy zakup zaraz po kolejce gondoli. No i może jeszcze kebab się zalicza do tego drugiego zakupu. Co tam? Chcesz dalej głaskańsko? Pokaż, co tam szamiesz. Kolor czerwony, kolor zielony, biały i chleb. Ale wypas. I też trochę szkoda mi było tej kasy na kemping, bo jednak przez to, że na początku dostaliśmy mnóstwo pieniędzy od Francuzów i chciałam osiągnąć taki efekt, że jak wrócimy do Polski, to się kogoś spytam, wiesz, ile wydałam z pieniędzy w Szwajcarii? I ktoś się spyta, no ile? I ja bym odpowiedziała, nic. Ale myślę, że polskie kempingi w niektórych turystycznych miejscach mogą kosztować tyle samo, więc super okazja i zamiast jednego noclegu zostajemy tutaj 2 noce. I dzięki temu zdążymy podładować powerbanki, zrobić pranie. Wczoraj robiłyśmy, jeszcze nie wysło, więc zarąbiście. I dzisiaj w końcu będziemy zwiedzać dolinę bez gigantycznych plecaków. W końcu zamiast podróżnikami będziemy turystami. Natłok turystów jednak sprawił, że nie chciałybyśmy być jednymi z nich. Brak pieniędzy na atrakcje. Tak, to był główny powód. Tak czy siak zaczęłyśmy tęsknić za naszym stylem zwiedzania. Tutaj też sprzedają autka, ale nie tak zajebiste jak nasze. Tutaj też sprzedają czapki, ale nie tak zajebiste jak nasze. Dużo helikopterów tu lata. Robiłam ten wianek, a w sumie teraz się boję go nosić, bo mam wrażenie, że zrobiłam coś ultra nielegalnego. Przed chwilą nas wyrzucili z tej pięknej polanki, bo okazało się, że wyszłyśmy boczną drogą, a tutaj wszędzie indziej jest ogrodzone. Jak w sumie cały Lauterbrunnen jest strasznie ogrodzony, można tylko chodzić po wyznaczonych ścieżkach i to jest największy minus tego miejsca. Czy nie, największym minusem są turyści, których jest tutaj strasznie dużo. Ale patrzcie na te widoki. Jeszcze teraz doczytałyśmy, że ta majestatyczna polana, na której chillowałyśmy, była kiedyś całkowicie płaska. W 1889 osuwisko skalne zasypało wszystko i wcześniej tam były domy. Kiedyś tam było tak. A propos tego, że ta wyprawa mi się kojarzy z tolkienowską przygodą. On tutaj był!
widać, ale tu leje się tak lekko wodospad. Mega mnie śmieszy fakt, że wyszłyśmy tutaj z naszymi zapasami tak w łapach. Prawdziwe kobiety digit. Ten dzień był dniem 0. Dniem regeneracji. Dobrze, tak wygląda nasz namiot od środka. Tu się suszą skarpety. Tu są nasze rzeczy. Tutaj Kinga linguje. A tutaj ja. Pierniczam tanie chipsy. No nie takie tanie. To no tanie. 3 razy tańsze od zwykłych chipsów. Nie, a to nie kosztowało 3 euro, czy tam 2 sakiem? No to może, jak nie tanie, to chociaż zdrowe. Jedyne, na jakie było mnie stać. Nic nam się nie chce robić. Planowałyśmy zrobić kiełby, ale zrobienie ogniska to za dużo zachodu. Więc tylko jemy to, co jest gotowe do zjedzenia. I zbieramy baterię. I powerbankową, i tą naszą, tak tutaj. Żeby mieć energię na poszukiwanie jaskini, w której mamy jutro spać. Nie no, o dziwo, pomimo, że jesteśmy takie padnięte, to trochę zrobiłyśmy. 18 000 kroków. To elegancko, całkiem elegancko. Udało nam się na stopie poznać lokalsa, który zna wszystkie tereny. Zamiast turystycznych miejsc przesłał nam przez maila takie ukryte, ale równie piękne miejsca. I w tym mailu na przykład napisał o jeziorze, w którym według niego mogą zamieszkiwać wróżki, też o jaskini, w której możemy spać. Mapa i wskazówki, które wysłał nam Ole, były trochę taką zagadką, więc żeby zachować tajemnicę tego miejsca, też nie do końca wytłumaczę, gdzie to jest. Ale dam wskazówki. Pod koniec wąwozu Lauterbrunnen, idącego na południe, po przejściu rzeki musicie wejść pod górę zygzakowatą trasą. Tylko zamiast do Gimmelwaldu trzeba dalej iść w odnogę wąwozu, kierującego się na zachód. Czerstwy chleb. Na wypadek, gdyby kurwa rain. Boisz się kurwy rain? Jeszcze nie, ale jutro tak. Będzie. Też się obawiam. Będzie mocne kurwa rain. Okej, mamy pierwszą poszlakę. W instrukcji było, że ognisko ma być gdzieś zaraz obok cave'ów, więc to powinno być tuż. Dostałyśmy od niego mapę przez maila, gdzie żadne punkty na tej mapie nie zgadzają się z punktami na Google Mapsie ani na żadnej apce, więc nie mam pojęcia, gdzie będzie dokładnie ta jaskinia, ale powinna być właśnie gdzieś już tutaj. Idziemy już tak od kilku godzin, więc jak nie będzie tam obiecanego finału, to będzie bardzo słabo. Także dzisiaj jest ostatni dzień, kiedy jest super pogoda, od jutra ma lać, więc też nie mam pojęcia, co będzie się działo i dzisiaj zamierzam afirmować ten dzień, ile wlezie. Ale znów miejscówka niemalże niebiańska. Nie wiem, czy to widać na kamerze, ale tak wygląda, jakby z tych chmur bogowie palili sziszę. Idziemy tak od jakiegoś czasu i są skały, ale nie ma jaskini. Okej, jest w końcu łąka. Niesamowity widok. To miejsce jest dzisiaj tylko nasze. I może jakiegoś niedźwiedzia. O fuck. Dokładnie. Nikogo tutaj nie widzieliśmy od ponad godziny. Lodowiec zaraz obok. Tak, to chyba jest to. Okej, z daleka widziałam tą małą jaskinię, ale dopiero teraz widzę tą gigantyczną jaskinię. Dasz radę. Kinga zamiast do jaskini chce wejść do nory świstaka. Ej, to jednak nie kopie prądem. Okej, ktoś tu masz swoją bazę. Kociołek, patelnia, proca na zwierzynę. Ziom, tutaj chyba jest coś a la guestbook. I Kinga znalazła w tym worze podpałkę. Quest poboczny. Musimy znowu zejść na dół po drewno.
przygotowania do dzisiejszej misji. Kontemplujemy spokojnie śniadanko z pięknym widokiem i nagle zza tej przejrzyście czystej góry coś bardzo mocno zagrzmiało. Zaczyna się. Okej, znowu było grzmienie. Musimy spierniczeć. A chciałabym przeżyć burzę w takiej jaskini, a nie gdzieś nie wiadomo gdzie. Kinga wygląda jak szczęśliwy piesek z mrdającym ogonkiem, którego właśnie się wyprowadziło na spacerek. Sadzon! Mamy na oku jeden schron, ale nie wiadomo czy go znajdziemy, więc po drodze jeszcze na szczyty jest dom tego gospodarza, który nam polecił to miejsce i może on będzie znał też jakieś właśnie fajne miejsca zadaszone, żeby się przespać. Tak czy siak mamy jakieś 3 godziny albo 4 do jego domu, a burza mniej więcej w tym samym czasie się ma zacząć. Kto będzie pierwszy? Burza czy my? Burza wygrała.